Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii PackDrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jaką funkcję pełni wewnętrzny UPS w kontrolerach z serii PackDrive 3 LMC Pro i Pro 2 oraz jak go zainstalować w urządzeniu i skonfigurować w projekcie sterującym. Kontrolery z serii PackDrive 3 LMC Pro i Pro 2 mogą zostać wyposażone w wewnętrzny akumulator służący jako zasilacz awaryjny, czyli tzw. UPS. Zadaniem UPS jest podtrzymanie odpowiedniego napięcia zasilania kontrolera w przypadku utraty zasilania zewnętrznego. Programista ma możliwość zdefiniowania logiki, która wykona się po aktywacji UPS-a. Może to być np. bezpieczne zakończenie procesów lub zapis danych do pliku. Akumulator jest podłączony do głównego zasilania kontrolera 24V, co zapewnia jego ciągłe ładowanie. Po maksymalnie 3 latach od momentu umieszczenia go w sterowniku powinien zostać wymieniony na nowy. Wewnętrzny UPS do kontrolerów LMC Pro i Pro 2 opisany jest numerem katalogowym VW3E6006. Opakowanie zawiera akumulator z podłączonymi przewodami i wtyczką oraz 2 opaski kablowe. Podczas instalacji UPS kontroler musi być wyłączony. Najpierw odkręcamy 2 śruby mocujące na dole kontrolera i u góry pod pokrywą. Wyjmujemy ostrożnie moduł elektroniczny z obudowy. Przekładamy przez otwory opaski kablowe. Kładziemy akumulator, zaciskamy opaski i obcinamy ich końcówki. Wkładamy wtyczkę do złącza. Otwory i wtyki wyprofilowane są w taki sposób, aby zamontowanie wtyczki było możliwe tylko w jednym właściwym położeniu. Na koniec wsuwamy ostrożnie moduł elektroniczny z powrotem do obudowy, dokręcamy śruby mocujące i opuszczamy pokrywę. Po fizycznej instalacji zasilacza awaryjnego musimy skonfigurować go w projekcie sterującym. Najeżdżamy kursorem na kontroler w drzewie urządzeń i klikamy zielony przycisk z plusem. Jako producenta wybieramy Schneider Electric. Rozwijamy listę Miscellaneous, zaznaczamy Uninterruptible Power Supply i klikamy Add Device. Zamykamy okno przyciskiem Close. Klikamy dwukrotnie na dodany przez nas UPS, aby otworzyć widok jego parametrów. Tutaj możemy ustawić wartość parametru Delay. Parametr ten określa czas opóźnienia wyłączenia kontrolera od momentu aktywacji UPS. Jego wartość określamy w sekundach. Maksymalna wartość to 300 sekund, co odpowiada 5 minutom. Przykładowa konfiguracja. Ustawiamy parametr Delay na 70 sekund. Kiedy napięcie zasilania przyjmie wartość niższą niż 18V, uaktywnia się akumulator UPS. Jeśli w przeciągu 70 sekund napięcie zasilania ponownie zacznie przybierać wartość prawidłową, akumulator UPS jest dezaktywowany i kontroler wraca do normalnej pracy, wykorzystując zasilanie zewnętrzne. Jeśli jednak po 70 sekundach napięcie zasilania będzie nadal niższe niż 18V, wykonywane przez kontroler zadania zostają poprawnie zakończone i urządzenie jest wyłączane. Na koniec musimy zalogować się do kontrolera i pobrać na niego zmodyfikowany projekt sterujący. O tym, jak to zrobić, dowiecie się z poprzedniego odcinka serii PackDrive Tips. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym poznacie opcjonalne moduły do kontrolerów z serii PackDrive 3 LMC Eco oraz dowiecie się, jak zainstalować je w urządzeniu.